O ile o przyszłość tramwajów miejskich w Łodzi nie musimy się raczej martwić, będą one sukcesywnie remontowane, a tabor wymieniany, tak w przypadku tramwajów podmiejskich istnieje ryzyko rychłego zawieszenia większości dziś działających połączeń. Czy takie połączenia to już tylko relikt przeszłości, czy też może tramwaj podmiejski mógłby być istotnym elementem sieci transportowej łódzkiego obszaru metropolitalnego? O tym porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Tramwaje podmiejskie powstały w tym rejonie nie bez powodu. Wokół Łodzi, a szczególnie po stronie północnej, zachodniej i południowej, w niedalekiej odległości znajdowały się ośrodki miejskie, powiązane z łódzkim przemysłem. Stan ten generował ruch pojazdów, który, tak jak jest i dziś, skupiał się w Łodzi. Już na początku XX wieku śródmieście Łodzi nie radziło sobie z ruchem osobowym i towarowym w postaci tysięcy dorożek, powozów i bryczek. Poszukiwano więc alternatywnego środka transportu, który w masowy sposób zapewniłby transport ludzi i towarów z podłódzkich miast i miejscowości. Poza granicę Łodzi pierwszy tramwaj wyjechał już w 1901 roku. Uruchomiono wtedy dwie linie, pabianicką i zgierską. Później sieć rozwijano dalej, m.in. do Żgowa i Tuszyna, Konstantynowa, Aleksandrowa, Ozorkowa i Lutomierska. W okresie największej prosperity sieć poza granicami dzisiejszej Łodzi liczyła ponad 63 km torowisk. To było mniej więcej tyle, ile dziś liczy sieć tramwajowa w Szczecinie, czyli 7. sieć tramwajowa w Polsce pod względem długości torowisk. W latach 70. i 90. minionego wieku zlikwidowano w sumie 1/3 torowisk. Były to linie prowadzące do Żgowa i Tuszyna oraz do Aleksandrowa Łódzkiego. W efekcie dzisiejsza łódzka sieć tramwajów podmiejskich liczy około 42 km długości. Miasta i miejscowości związane z tramwajami podmiejskimi osiągnęły różną wielkość. Niewielki Lutomiersk zamieszkuje dziś około 1500 ludzi. Są też niezbyt duże miasta, takie jak Konstantynów Łódzki czy Ozorków. Kolejne dwa miasta objęte siecią tramwajową są już całkiem spore. To Zgierz i Pabianice. Z tego względu z perspektywy zbiorowego środka transportu najważniejsze dla sieci są linie zgiersko-ozorkowska oraz pabianicka, bo w ich zasięgu mieszka po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Z kolei Żgów i Tuszyn, które były już bardziej oddalone od Łodzi, trasa tej linii miała ponad 15 km, wcale nie osiągnęły zbyt dużych rozmiarów. Oba miasta zamieszkuje nieco ponad 10 tysięcy ludzi. Likwidacja tego połączenia może więc wcale nie dziwić. Najbardziej żal jest jednak trasy tramwaju do bliskiego Łodzi Aleksandrowa, zamieszkiwanego przez ponad 21 tysięcy osób. Dla zapewnienia niezależnego względem samochodowego transportu szynowego wystarczyło utrzymać prawie 4,5-kilometrowy odcinek torowiska. Zresztą wspomnienia po tramwajach pozostały tu do dziś. W centrum zachowano fragment torowiska, a do dawnego modelu tramwaju nawiązywała tu też restauracja Herbrand. Obecnie działa tu centrum medyczne. Najdłuższą podmiejską trasą jest linia nr 46 do Ozorkowa.
Linia w sumie ma prawie 31 km długości, z czego odcinek poza granicami Łodzi ma 19 km. Pełny przejazd na tej trasie może trwać w szczycie nawet 2 godziny, z czego 70 minut spędzimy na odcinku podmiejskim. Daje to bardzo niską prędkość komunikacyjną dla tego odcinka na poziomie 16 km na godzinę. Tymczasem samochodem pokonamy tę trasę nawet 3-krotnie szybciej niż tramwajem, co jest już ogromną przepaścią w jakości obu połączeń. Nieco więcej absurdu niech doda fakt, że szybciej dojedziemy z centrum Łodzi do odległej o około 140 km Warszawy niż do Ozorkowa. Nie zdziwiło mnie więc to, że zbyt wielu pasażerów nie jechało tramwajem na pełnym odcinku między Ozorkowem a Łodzią, a większość pasażerów korzystało z tramwaju na odcinku wewnętrznym Ozorkowa lub na trasie między Zgierzem a Łodzią. Tramwaje linii 46 kursują w dni powszednie co 24 minuty, a co najważniejsze, odcinek podmiejski obsługiwany jest prawie całodobowo. Finansowanie funkcjonowania tras podmiejskich po 1989 roku spadło na gminy, na terenie których leżą torowiska. Jest to jedyne źródło pieniędzy na utrzymanie, mimo tego, że linie mają znaczenie dla całej aglomeracji łódzkiej. Ostatnie lata sieci podmiejskiej mijały więc pod znakiem dalszej eksploatacji, połączonej z brakiem środków na modernizację linii i niewielkimi doraźnymi naprawami krytycznych awarii. Choć wyjątkiem w zasadzie był odcinek do Konstantynowa, gdzie wraz z remontem drogi wojewódzkiej podjęto się modernizacji torowiska. W długotrwałej perspektywie zaniedbania doprowadziły do licznych ograniczeń prędkości, nawet do 5 czy 10 km na godzinę, czego efektem jest bardzo niska prędkość komunikacyjna połączeń podmiejskich. Niestety na niektórych odcinkach torowisko lub sieć trakcyjną doprowadzono do takiego stanu, że przewoźnik był zmuszony zawiesić ruch tramwajowy. Dotyczy to 9,5-kilometrowego odcinka z Łodzi do Pabianic oraz 8-kilometrowego odcinka między Konstantynowem a Lutomierskiem. Zawieszenie ze względu na stan techniczny grozi też najdłuższej z linii do Ozorkowa. Trudnym tematem dotyczącym modernizacji są naturalnie pieniądze. Skala przewidywanego wydatku jest ogromna, rzędu 70% rocznego budżetu wszystkich gmin objętych trasami tramwajowymi, ale dostępne są jeszcze środki unijne. Problemem może być nawet uzbieranie wkładu własnego. Chodzi o niewielkie gminy, przez które torowiska przebiegają na trasie do większych miast. Rozwiązaniem wprost przychodzącym na myśl wydawałoby się wsparcie z budżetu województwa, bo połączenia te w myśl ustawy o transporcie publicznym obsługują co najmniej 2 powiaty, więc są połączeniem wojewódzkim. Jednak ze strony władz województwa nie ma żadnego zainteresowania tymi projektami. W każdym razie jest to na pewno ostatni dzwonek, jeśli chce się skorzystać z unijnych środków, które już nie będą tak obfite w następnych perspektywach finansowania. Nawet jak uda się pozyskać środki, pozostanie nadal pytanie, co robić dalej. Szybko będzie trzeba przemyśleć sprawę zapewnienia finansowania utrzymania linii i akumulacji środków na przyszłe modernizacje. W mediach pojawiają się różne szacunki kosztu modernizacji tej sieci tramwajowej.
choć część z nich uwzględnia znacznie szerszy zakres modernizacji, w tym remont pobliskich dróg samochodowych i zakup nowego taboru do obsługi linii. Koszt zależałby też m.in. od parametrów przewozowych, jakie miałyby osiągać zmodernizowane podmiejskie tramwaje. Z uwagi na charakter tras, mniejszą liczbę przecięć w formie skrzyżowań oraz liczne odcinki jednotorowe, rozsądny wydaje się koszt rzędu średnio 10 milionów złotych za kilometr remontowanej trasy. Sumaryczny koszt modernizacji wszystkich tras można szacować więc na około 420 milionów złotych. Dlaczego w ogóle rozważać utrzymanie takiego tworu jak tramwaj podmiejski? Tramwaj ma tu swój zazwyczaj wydzielony korytarz, w większości niezależny od ruchu samochodowego, daje tu więc wkład przepustowość dojazdu do Łodzi. Mamy tu odcinki jednotorowe pozwalające prowadzić ruch w obu kierunkach. W przypadku samochodów zapewne skończyłoby to się dodatkowym pasem tylko w jedną ze stron, co mijałoby się z celem poprawy przepustowości. Tramwaj zabiera więc mniejszą przestrzeń niż potrzebować będzie sieć drogowa po jej dociążeniu przez kolejne samochody i autobusy, które musiałyby zastąpić tramwaje. Zapewne nikt o likwidacji tramwaju by nie mówił, gdyby miał on obecnie świetne parametry ruchowe, czyli normalną prędkość jazdy. Torowiska rozmieszczone są też w większości centralnie przez miejscowości, przez które przebiegają, więc w zasięgu większości mieszkańców tych miejsc. Tramwaj może więc być szkieletem komunikacji z podłódzkich miast do Łodzi, ale też zapewniać dowóz do stacji łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Kolej ma stacje rozmieszczone rzadko, ale porusza się szybciej, natomiast przystanki tramwajowe zlokalizowane są gęsto, nawet co kilkaset metrów. Taki model komunikacji mógłby więc zwiększyć dostępność kolei mieszkańcom Pabianic, Ozorkowa, Zgierza i okolicznych miejscowości. W Ozorkowie na przykład brakuje odcinka zaledwie 700 metrów torowiska od pętli Cegielniana, żeby tramwaj dojeżdżał do stacji kolejowej Ozorków Nowe Miasto. W Pabianicach już takie miejsce do integracji w zasadzie jest. Być może warto też byłoby zrobić punkt przesiadkowy w Zgierzu, przemieszczając o 900 metrów w kierunku wschodnim stację Zgierz Północ. Dość szerokim echem odbiła się propozycja prezydent Łodzi dotycząca zastąpienia tramwajów autobusami elektrycznymi, poruszającymi się wydzielonymi buspasami. Taka koncepcja mija się z podstawowym celem wprowadzania tego środka transportu do miast, czyli ograniczenia emisji spalin w obszarach centralnych, gęsto zabudowanych i narażonych na dużą emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. Poza tym pojazdy elektryczne rekomendowane są na miejskie trasy z dużą liczbą zatrzymań, co pozwala częściej doładowywać pojazdy oraz odzyskiwać energię z hamowania. Pozostaje też kwestia większej przestrzeni, którą musiałyby zająć takie pasy. Na wielu odcinkach autobusy musiałyby dzielić pas z samochodami, co mogłoby powodować utykanie w zatorach, a same autobusy blokowałyby też przejazd zatrzymując się na przystankach. Pogorszenie warunków ruchowych poczułyby więc obie strony takiej zmiany. Sieci tramwaju regionalnego zobaczymy również w konurbacji górnośląskiej, czy też u naszych zachodnich czy południowych sąsiadów. W jednym z odcinków widzieliście czeski Most i Litwinow. Tam na odcinku międzymiastowym tramwaje osiągają prędkość komunikacyjną 33 km/h. Oba miasta mają ponad 90 000 mieszkańców, a linia tramwajowa je łącząca ma około 16 km długości.
Ciekawym przypadkiem jest tramwaj dwusystemowy, działający w Karlsruhe. Tam składy poruszają się zwykłym torowiskiem w obszarze miasta, a na odcinku regionalnym torowiskiem kolejowym. Transformacja linii kolejowych na tramwaj regionalny dwusystemowy spowodowała wzrost liczby pasażerów, którym zapewniono bezpośredni dojazd do wielu punktów śródmieścia 300-tysięcznego Karlsruhe. Łódzkie tramwaje podmiejskie są ewenementem w skali kraju. Ten rok dla wielu połączeń może być jednak decydujący, bo infrastruktura jest bliska stanu śmierci technicznej. Czy jednak znajdą się środki i wola utrzymania tego typu połączeń? Równocześnie kolej aglomeracyjna jest niewielką alternatywą dla dziś funkcjonujących połączeń tramwajowych, ale być może taki jest plan zmiany w rozmieszczeniu mieszkańców podłódzkich miast i miejscowości w stronę kolei. Może ona zagwarantować szybszy transport do centrum Łodzi, ale jednocześnie przy mniejszej dostępności przystanków i stacji kolejowych. Na kierunek zmian w sieci transportowej aglomeracji łódzkiej długo czekać nie będziemy musieli, bo najbliższe lata będą prawdopodobnie decydujące dla sieci tramwajów podmiejskich. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.